Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So let us read from Bhagavad Gita as it is, chapter 6, Dhyana Yoga, text number 5. Udhare datmanatmanam natmanam avasadayat atmaiva hi atmano bandhur atmaiva ripuratmanaha udhatmanatmanam natmanam avasadayat atmaiva hi atmano bandhur atmaiva ripuratmanaha. Poprzez własny umysł człowiek musi wyzwolić się, a nie degradować. Umysł jest przyjacielem uwarunkowanej duszy, ale też i jej wrogiem. Mukam karoti vachalam mangalanayate grimikupinam mandesha gunundanatanu. I am not going to give a class in competition with these young boys. Either they give the class or I give the class, but not two classes simultaneously. So, in Srimad Bhagavatam, in the 5th canto, there is a very nice example to help us understand the importance of the mind in spiritual life. Srimad Bhagavatam, w tym kanto podany jest wspaniały przykład dotyczący wagi umysłu w życiu duchowym. And this is an example of, which we are all very familiar with, ghee lamp. Jest to przykład, z którym wszyscy jesteśmy zaznajomieni, czyli przykład lampy z ghee. As we can see in any arty temple, Taką lampę widzimy na każdym arati świątyni. one of the items is the deep, the ghee lamp. Jednym z ofiarowanych sakramentalnych jest lampa z ghee. So if the ghee lamp has been made nicely with pure ghee and nice cotton wick, Więc jeżeli taki ognik przygotowany jest z właściwego, czystego ghee i odpowiedniego knota, then it will burn cleanly. wtedy będzie się bardzo ładnie palił. And the result will be very nice light, illumination. A efektem będzie bardzo ładne światło czy oświecenie. And this pure fire and nice illuminating light is actually an item which is satisfying to the Lord when it is offered to Him. To czyste światło czy ognik jest elementem, który ofiarowany Panu bardzo go zadowala. And in traditional temples, especially in South India, and then ghee lamps will be the only source of illumination. I w tradycyjnych świątyniach, takich jak tych w południowych Indiach, lampki z ghee są jedynym źródłem oświetlenia. In South India, they have some very large and very old Vaishnava temples. W południowych Indiach znajdują się bardzo stare świątynie Vaishnava. And these temples are made out of dark colored stone. Są one wykonane z kamienia o ciemnym kolorze. So it is very dark inside. Więc wewnątrz jest bardzo ciemno. And the only illumination allowed, as I said, is, this is going to be a very short class, I can tell you, is ghee lamp. So, ghee lamp, again, when it is very nicely made, it sheds very bright light and is a good source of illumination. So even such dark ancient temples are nicely lighted by them. Taka lampa z ghee jest bardzo dobrym źródłem oświetlenia i nawet takie stare, ciemne wewnątrz świątynie są bardzo dobrze oświetlane tego rodzaju lampą. But as the Bhagavatam points out, if the ghee lamp has not been nicely made, particularly if
ghee that is used is not clean, Ale jak mówi Bhagavatam, jeżeli składniki do zrobienia lampy nie zostały przygotowane właściwie, zwłaszcza ghee nie jest czyste, then the flame will not be steady. wtedy płomień nie będzie stały, It will be flickering, będzie migotał, so the light will not be very bright. więc światło nie będzie zbyt jasne. And also such a poorly made ghee lamp will produce a lot of smoke, and that also blocks light. I tak jak kiepsko zrobiona lampa również stworzy wiele dymu. And produces dirt too. I jak również zanieczyszczeń. So the ghee lamp itself will become dirty, Więc sama lampka będzie brudna. and the walls and ceiling will become dirty. Ściany i sufit również się zabrudzą. So the Bhagavatam compares the mind to a ghee lamp. Więc Bhagavatam porównuje umysł do takiej lampy z ghee. So that mind, which is like a clean ghee lamp, Ten umysł, który jest tak jak czysta lampa z ghee, which is burning brightly with no smoke, która pali się jasno bez dymu, with no residue of dirt. bez żadnych zanieczyszczeń brudnych wewnątrz. Bhagavatam calls this type of mind tattva. Bhagavatam tego rodzaju umysł nazywa tattva. And in his word-for-word translation, Srila Prabhupada translates this word tattva as the original condition. A Śrila Prabhupada w swoim tłumaczeniu tłumaczy to słowo tattva do oryginalnego stanu. Tattva otherwise means truth or reality, Innymi słowy, tattva oznacza prawda albo rzeczywistość. or also essential principle. Jak również właściwa cecha czy zasada. So, in this sense, then the mind is actually the original consciousness of the living entity. W ten sposób umysł jest oryginalną świadomością żywej istoty. It is not a material thing. Nie jest on materialną rzeczą. It is simply the illumination of the soul itself. Jest on tym, co oświetla samą duszę. Clear consciousness. Czystą świadomością. So by this tattva state of the mind, then one can know the param tattva, the supreme truth, Krishna. W tym czystym stanie duszy, stanie tattva, dusza jest w stanie postrzegać param tattva, czyli Krishna. And so this is why the whole focus of the yoga system is focused on the mind. Dlatego też cały system jogi skupia się właśnie na umyśle. Yeah? Bhakti yoga as well as all other yoga systems. Bhakti yogi, jak również wszystkich innych systemów jest. Because the mind is the natural link between the living entity and Krishna. Dlatego, że umysł jest naturalnym połączeniem, ogniwem łączącym żywą istotę z Krishną. When the mind is pure, then that is the proper medium for associating with Krishna through pure consciousness. Umysł jest czysty, to jest właściwym medium, aby nawiązać kontakt z Krishną, czysta świadomość. So yoga means to connect with God. Więc yoga znaczy połączyć z Bogiem. And the means of that connection is through the mind. A sposobem, w jaki należy to zrobić, to właśnie poprzez umysł. But of course that tattva mind is not this mind that we're struggling with now. Ale ten czysty umysł, ten umysł tattva nie jest tym umysłem, z którym walczymy teraz. This mind that we have now is actually a material thing. Ten umysł, który my mamy teraz, jest czymś materialnym, rzeczą materialną. This is the mind that is not burning cleanly. Jest to umysł, który nie pali się tak czysto. Therefore it is not shedding nice light. I dlatego nie rzuca tak ładnego światła. And it is producing dirt. I wydziela wiele zanieczyszczeń. So Krishna says here, Admaiva hi atmano bandhur, admaiva ripur atmanaha. The mind can be your best friend, bandhu, or can be ripu. Ripu means the worst enemy. Dlatego dzisiejszy werset mówi, że umysł może być największym przyjacielem, albo również najgorszym wrogiem. So again referring to the Bhagavatam, Bhagavatam explains that the mind in the impure state, it is engaged in vritti. This word is used, vritti. Podobnie odniesiemy do Bhagavatam. Bhagavatam w nieczystym stanie umysł nazywa vritti. And vritti means
material engagement. Vritti oznacza materialne zajęcie. And these are analyzed as 11. I on jest analizowany na 11 sposobów. 11 kinds of vritti. 11 rodzajów vritti. So 10 of these are sensual engagements. 10 z nich to czynności zmysłowe. Because we have 10 kinds of senses. Dlatego, że mamy 10 rodzajów zmysłów. Divided into two groups. Które podzielone zostały na dwie grupy. There are the Gyanendriya, the senses that give us so-called knowledge. Gyanendriya, czyli te, które dają nam tak zwaną wiedzę. Knowledge of the material world. Wiedzę materialnego świata. Yeah, which is actually ignorance. Które tak naprawdę jest ignorancją. So for example, the eye is Gyanendriya. Na przykład oko zalicza się do Gyanendriya. The eye is actually the symbol of all the Gyanendriyas. Oko jest symbolem wszystkich tych zmysłów Gyanendriya. It is common for us to say, when we have understood something, that, oh, I see. Dlatego też mówimy czasem, że jeżeli coś zrozumieliśmy, to mówimy, że tak, widzę. So vision represents knowledge. Wizja reprezentuje wiedzę. So this is one of the engagements of the material mind. Więc jest to jedno z zajęć materialnego umysłu. In things that we see. Rzeczy, które widzimy. And things that we hear and things that we smell. Rzeczy, które słyszymy czy wąchamy. And feel. Czujemy. And taste. I smakujemy. These are 5 vrittis. Jest to 5 vritti. And then there's 5 engagements with the karma indriyas. Jest jeszcze 5 rodzajów czynności z użyciem karma indriya. For instance, the hand is a karma indriya, a working sense. Na przykład ręka zalicza this cup of water, podnoszę tutaj kubek z wodą and then I drink it. i piję go. So in this way, the tongue is also a karma indriya. W ten sposób również język zalicza się do karma indriya. When it is engaged in eating, swallowing. Kiedy zajęty jest zjadaniem albo połykaniem. So this way, hand and the tongue and leg like that. There are 5 karma indriyas. W ten sposób ręka, noga czy inne zmysły. Jest ich 5. So this adds up to 10 kinds of senses altogether. Wszystko składa się na 10 zmysłów razem. So the mind is becomes absorbed in these 10 vrittis, 10 sensual engagements. W ten sposób umysł zostaje zajęty 10 rodzajami działań zmysłowych. And the 11th vritti is when the mind is absorbed in itself. A 11 vritti to sytuacja, w której umysł zajęty jest sam sobą. Srila Prabhupada mentions here in the purport that the pure soul is engaged in the material world because the mind is involved with the false ego. So, you see, the greater definition of the mind is the linga sharira, the subtle body as a whole. Lepszym określeniem na umysł jest linga sharira, czyli subtelne ciało jako całość. And that will include false ego and also buddhi, intelligence. A to będzie zawierać fałszywe ego i buddhi, czyli inteligencję. As well as the manas, the mind. Jak również manas, czyli mind. So this is how the mind becomes engaged with itself. I w taki właśnie sposób umysł zajmuje się sam sobą. By being engaged in false ego and in intellect. Zająwszy się fałszywym ego i intelektem. So these engagements, Hare Krishna, involve abhiman. There's such a thing called abhiman vritti. Te zaangażowanie również zawierają takie coś jak abhiman vritti. Abhiman means self-conception. Abhiman znaczy koncepcja siebie. You say, thinking I'm a learned scholar, or I'm a policeman, or I'm a doctor, or I'm a housewife, or this or that. Ktoś myśli, że jestem osobą uczoną, jestem policjantem, jestem panem domu. Another kind of vritti is kalpana, imagination. Dreaming, speculating. So these are ways in which the mind becomes absorbed in itself. This is the 11th kind of vritti.
And particularly this 11th one is, Prabhupada clearly says here, it's the reason for our entanglement in material nature. Jak Prabhupada mówi w znaczeniu, ten ostatni rodzaj zaangażowania do umysłu jest tym, co nas trzyma w tym materialnym świecie. And Srila Prabhupada says this again and again. Prabhupada mówi, że dzieje się tak ciągle i ciągle. I have, over the last several months, been investigating the Shastras, looking for the scriptural explanation of psychology. Przez kilka ostatnich miesięcy zajmowałem się wyszukiwaniem siastr w kwestii tematu psychologii. And there are innumerable verses and innumerable statements by Srila Prabhupada in his purports, in his classes. Wiele wersetów i stwierdzeń Srila Prabhupada w tym właśnie temacie. Where it is explained that it is because of the mind that we are in this material condition. Gdzie stwierdza się, że właśnie dzięki temu umysłowi my ciągle znajdujemy się w tej uwarunkowanej sytuacji. Particularly this 11th vritti, when the mind is engaged in itself, in misconceptions. Prabhupada uses this term. Zwłaszcza wtedy, kiedy umysł jest zaangażowany w tą 11 rodzaj zajęcia, czyli stworzenie różnych złych zrozumień. Misconceptions of what we are Nieporozumień w kwestii tego, kim jesteśmy and what we should do in order to be happy. i tego, co powinniśmy zrobić, aby być szczęśliwymi. Misinterpretations of the Vedic knowledge also. Również zła interpretacja wedyjskiej wiedzy. In fact, Srila Prabhupada explains that the whole Mayavadi philosophy arises out of this misconception of the mind. Jak Prabhupada wyjaśnia, że cała filozofia Mayavada wyrasta właśnie z tego nieporozumienia wynikłego z umysłu. The Mayavadis believe that the absolute truth can be achieved by imagination. Mayavadi wierzą, że najwyższa prawda może być osiągnięta poprzez zastosowanie wyobraźni. And this is their great mistake. I to jest ich wielki błąd. In one lecture, Srila Prabhupada, he says in very clear black and white language, no mistake, that the difference between material life and spiritual life is that the materialists, they listen to their mind. They take direction from their mind in the things that they do. Na Prabhupada jeden z wykładów bardzo czystym językiem, czarno-białym, próbuje pokazać różnicę między życiem duchowym i życiem materialnym. Mówi, że materialiści, oni bezpośrednio słuchają umysłu. They imagine what their activities should be. Oni wyobrażają sobie, jak powinny wyglądać ich czynności. And Prabhupada says the devotee, the transcendentalist, he refuses to do this. Ale wielbiciel, transcendentalista odmawia takiego działania. This is his determination. I na tym polega jego wola, determinacja. That I will not listen to my mind. Że ja nie będę słuchał mojego umysłu. Rather, I will listen to spiritual authority. Raczej będę słuchał duchowego autorytetu. I will act only on Guru, Shastra, Sadhu. I będę słuchał, jeżeli działał zgodnie z Guru, Shastra i Sadhu. Yes. So this is the clear difference between the path of materialism and the path to transcendence. Jest to bardzo czysta, wyraźna różnica między ścieżką materialistyczną i ścieżką duchową. Now, Srila Prabhupada states here that the mind must be trained to accept the spiritual path. A tu Srila Prabhupada dziś mówi, że umysł należy wyszkolić, aby podążał duchową ścieżką. Now, why is it important that the mind be trained to accept the spiritual path? I dlaczego jest tak ważne, aby wyszkolić umysł, by przyjmował tą duchową ścieżkę? Because one might say, all right, so if we're not supposed to listen to the mind, Ktoś może pomyśleć, no dobra, ale więc może ja nie powinienem słuchać. then why care about the mind at all? Więc może w ogóle nie będę dbał o umysł. Why not just kick the mind out the window? Dlaczego nie wyrzucam umysłu przez okno? In fact, sometimes I've even heard this sort of preaching, Ja czasami słyszałem tego rodzaju nauki, that the mind is nonsense, że umysł to jakiś nonsens. so never mind the mind. Nie martwcie się umysłem. But
again, as I said in the beginning, the original state, the tattva state of the mind is our own consciousness. A tak jak wspomniałem wcześniej, naszym czystym tattva stanem umysłu jest nasza oryginalna świadomość. And the mind is actually the place of taste, rasa. Umysł właściwie jest miejscem smaku, czyli rasy. Now, of course, the tongue is a place of taste Oczywiście możemy powiedzieć, że umysł jest miejscem smaku. in a very, specific, sensual way. Bardzo specyficzny, zmysłowy sposób. But the mind is the common sense. Ale umysł jest wspólnym zmysłem. You see, in other words, all the other senses, as I just explained, 10 senses are plugged into the mind. Czyli innymi słowy, 10 zmysłów podłączone są do umysłu. In order for us to become aware of what we're seeing, then vision has to be plugged into the mind. Jakby umożliwić nam widzenie, narząd wzroku musi być podłączony do umysłu. Everyone knows Każdy o tym wie, that the eyes may be open że oczy mogą być otwarte, and the eyes, are working properly. nie działają właściwie, But as we say, if the mind is elsewhere, ale kiedy, jak mówimy, nasz umysł jest gdzie indziej, then you don't see what's right in front of you. wtedy nie widzicie, co znajduje się przed wami. Many times, I myself have had the experience of someone is coming into my field of vision, Ja sam osobiście mam doświadczenie, że czasem ktoś wchodzi w zasięg mojego wzroku, but my mind is somewhere else. ale mój umysł gdzieś indziej jest. And this person is coming up to me and saying, "Hey, it's me, remember me?" Ta osoba podchodzi do mnie i mówi, hej, to ja, pamiętasz mnie? And I go, oh yeah, okay, Haribo. Tak, pamiętam, Haribo. And my eyes were even seeing this person, A moje oczy nawet widzą to, but I was thinking of something else. ale ja myślałem o czymś innym. So it's not just the eyes that are responsible for our seeing, Więc to nie same oczy odpowiedzialne są za nasze widzenie, but the mind must be paying attention to that. ale nasz umysł musi dać temu uwagę. Otherwise we don't see. W innym wypadku nie zobaczymy. So in this way, the mind is the common sense. W ten sposób nasz umysł jest takim wspólnym, naczelnym zmysłem. And the mind is the place of sankalpa vikalpa, which means accepting whatever we're perceiving, accepting it as being nice, as being favorable, or vikalpa means to reject. This is not nice, avoid this. Umysł jest miejscem, w którym następują procesy sankalpa i vikalpa, czyli przyjmowanie tego, co jest przyjemne i odrzucanie tego, co jest dla nas nieprzyjemne. And what does this mean? This means taste. A co to oznacza? To oznacza smak. Just like you walk into someone's house, someone has invited you to their home, To jest tak, jak ktoś wchodzicie do czegoś domu, ktoś was do swojego domu zaprosi. and you see the color combinations, Widzicie różnego rodzaju kombinacje kolorystyczne. the fabric, of the curtains Tkaninę z zasłonek and the furniture i rodzaj mebli. and the rug and all of this. Wiecie, co jest na podłodze. And it's very pleasing. I to jest bardzo przyjemne. So you compliment. Oh, your apartment is showing very nice taste. Chwalicie tę osobę. O, w swoim mieszkaniu wykazaliście wiele smaku. Now this is not literally taste. Ale dosłownie to nie oznacza smak. It's not that you go to the wall and lick it. Oh, this wall tastes very nice. Tak, jak wchodzicie do ściany i rzeczy ją mówicie, to jest zostało zrobione ze smakiem. But you see, we're talking of the taste of the mind. Mówimy o smaku, czy raczej guście umysłu. And so, ultimately, the mind is the reservoir of taste for all the senses. Umysł jest smaku dla wszystkich innych zmysłów. And Srila Prabhupada explains in the beginning of Nectar Devotion that it's because of this rasa, this taste, that people are doing whatever they're doing in life. I w nektarze oddania opisane jest, że w nektarze instrukcji So this is one, opisane jest, że dla tego smaku ludzie robią wszystko, cokolwiek robią. this is one very, very important contribution of the mind. To jest bardzo istotny wkład wnoszony przez umysł. Very powerful. Bardzo potężny. And another very powerful function of the mind is that it is a reservoir of all desire.
Innym kolejnym czynnikiem wynikającym z umysłu jest to, że jest źródłem pragnień. I was explaining this yesterday, Wyjaśniałem to już wczoraj, that there's a feature of the mind called the subconscious. że jest cecha umysłu nazywana podświadomością. In technical Vedic terminology, the subconscious is called karana deha. W terminologii ścisłej wedyjskiej nazywana jest to karana deha, Which means causal body. to znaczy ciało przyczynowe. So this is the root of the subtle body. Jest to źródło ciała subtelnego. You can compare the subtle body to a plant. Jeżeli subtelne ciało porównamy do rośliny, So the root is underground. to korzeń jest pod ziemią. You don't see that. Nie widać go. But the flower has come up from the root. Ale kwiat wyrósł z tego korzenia. Yes, so similarly, there is a root to this subtle body, this linga sharira, I również istnieje źródło tego subtelnego ciała, linga sharira, which is called the causal body, który nazywa się ciałem przyczynowym. because it is the cause of both subtle body and gross body. Dlatego, że jest źródłem obu ciała subtelnego i fizycznego. And in this causal body or subconscious, all the desires are there in seed form. A w tym przyczynowym ciele, czyli podświadomości, wszystkie pragnienia znajdują się w formie nasion. So these desires are constantly coming up into the mind. Więc te pragnienia ciągle wypływają i pojawiają się w umyśle. Prabhupada gives the comparison of a pond of water, and then from the bottom a bubble comes up and bursts on the surface. Prabhupada daje przykład bajora z wodą, z którego dna wypływa bąbelek i popływa po powierzchni. So this is another powerful function of the mind. Jest to jeszcze jedna bardzo potężna funkcja umysłu. And the consequence of this function is that you, as a neophyte in spiritual life, we may be able to purify all of our perceptions around us. Więc na początku, kiedy nie jesteśmy zbyt zaawansowani w świadomości Kryszny, możemy być w stanie oczyścić te wszystkie rzeczy, które widzimy dookoła nas. For instance, by living in the temple only, Na przykład mieszkając jedynie w świątyni, every day seeing the deity, poprzez oglądanie bóstw, hearing only Krishna conscious talk, słuchanie jedynie rozmów świadomych Kryszny, associating only with devotees. obracając się jedynie w towarzystwie bhakti. Now this is very, very good. Jest to bardzo, bardzo dobre. But you still, that does not necessarily mean that the mind is under control, Ale to wcale nie musi oznaczać, że umysł jest pod kontrolą. because the mind is full of desires. Dlatego, że umysł jest pełen pragnień. And the mind itself can revive material experiences. I umysł sam w sobie może obudzić materialne doznania. Anything that we have experienced has gone down into the subconscious of the mind. Wszystko, co już doświadczyliśmy, poszło gdzieś tam głęboko do podświadomości. And it's not only in this life, but in all of our previous Nie lives. tylko w tym życiu, we wszystkich poprzednich życiach. And they are there in seed form, all these experiences. I one tam są w formie naszej, wszystkie te doświadczenia. And by themselves they can come out again. I same w sobie mogą znowu wyjść na wierzch. In full force, in other words, as a full experience. I przejawią się z pełną siłą, pełnym doświadczeniem. Within the mind we can see, we can actually see and hear and feel and taste and touch some forbidden thing, something that is not allowed in spiritual life. W naszym myśle jedynie możemy dotykać, smakować, słuchać zakazanych tam rzeczy. So this way, mind is a very formidable obstacle. Dlatego też umysł jest bardzo istotną przeszkodą. So therefore it must become our friend. Dlatego też musi stać się naszym przyjacielem. It's not just a matter of engaging ourselves in sadhana bhakti by force. To nie jest jedynie kwestia zaangażowania nas w sadhana bhakti na siłę. Again by saying, all right, mind is nonsense, kick it out the window. Znowu mówiąc, że umysł to nonsens, wyrzućmy go przez okno. We banish this rascal mind. Wygnajmy tego drania umysł. No, you can't get rid of your own mind, it remains. Nie możemy uwolnić się od naszego umysłu żadnym sposobem. And if we're not careful in dealing with the mind, then the mind's old materialistic tastes will be there.
jakkolwiek będziemy zajmować się naszym umysłem, to będą nam te wszystkie materialistyczne smaki, to give us trouble, które będą sprawiać nam problemy, and the mind's materialistic desires i materialistyczne pragnienia umysłu will also be there. również tam będą. So therefore the mind has to be trained, as Prabhupada says. Dlatego jak Prabhupada mówi, umysł należy szkolić. We have to develop taste for spiritual life. Musimy rozwinąć smak do życia duchowego. And we have to unlock the original desire. I musimy odblokować oryginalne pragnienie. Because these hidden material desires are not our original desire. Dlatego, że te ukryte materialne pragnienia nie są naszymi prawdziwymi, oryginalnymi pragnieniami. Actually, what are they? They are kila rasa. Czym one naprawdę są? Są kila rasa. Yes, there's a word kila and then akila. Są słowa kila i akila. So kila means incomplete. Kila znaczy niepełny, Akila means complete. a akila znaczy pełny. And Lord Krishna, he has a name that is mentioned by Srila Rupa Goswami in the very beginning of the Nectar of Devotion. Na początku nektaru oddania Srila Rupa Goswami wymienia pewne imię Kryszny. Akila Rasamrita Murti, which means the form of complete rasa, complete nectarian taste. Akila rasamrita murti, czyli forma pełnej rasy czy smaku. So material desire and material taste, this is kila rasa, incomplete. Materialne pragnienie czy materialny smak to kila rasa, czyli pełny. In other words, this is rasa that is filtered through ignorance, our ignorance. Innymi słowy jest to rasa, która została przefiltrowana przez ignorancję. So we think it will bring us happiness, Myślimy, że to przyniesie nam szczęście, but it will not. ale tak się nie stanie. It may bring us some semblance of happiness in the beginning, Może nam dać pewien przebłysk szczęścia na początku, but that happiness quickly reveals itself to be actually misery. ale to tak zwane szczęście szybko okazuje się być nieprzyjemne. So the thing is not to try to become rasa-less. Więc nie chodzi o to, aby stać się bez rasy. This is the Mayavadi program. To jest program Mayavadi. They think spiritual life means to have no taste at all for anything. Oni mówią i myślą, że życie duchowe oznacza nie mieć smaku do niczego. Just to negate. Aby tylko zaprzeczać i negować. This will not work. Ale to nie będzie działać. Because we are creatures of taste. Dlatego, że jesteśmy istotami, które smakują. This is the nature of consciousness itself. Jest to natura samej świadomości. And even the Mayavadis admit that consciousness remains after everything else is gone. I nawet Mayavadi przyznają, że świadomość pozostaje na czas, kiedy wszystko już odejdzie. They equate consciousness with Brahman. I oni zrównują świadomość z Brahmanem. When they say aham brahmasmi, they mean I am consciousness. I oni mówią aham brahmasmi, czyli ja jestem świadomością. But because their philosophy is less intelligent, they don't understand that taste, rasa, is intrinsic. You know this word? It is inseparable from consciousness. Ale oni, ponieważ są nieinteligentni, to nie rozumieją, że rasa, smak jest nierozłączny ze świadomością. Just like color is inseparable from light. Tak jak kolory są nierozłączne od światła. You see, this what we call clear light, To, co nazywamy czystym światłem, which is coming from the sun, które pochodzi ze słońca, which illuminates the whole day. które oświetla wszystko przez cały dzień. Now we say this light is clear. Mówimy, że to światło jest czyste. But within that frequency, that wavelength of the light coming from the sun, there are all colors. Ale w tej częstotliwości znajdują się wszystkie kolory. And with this prism, this glass sort of triangular thing, I poprzez pryzmat you can cause all colors to appear. możemy sprawić, że pojawią się wszystkie kolory widma. You see? Prism just separates the one frequency into many frequencies. Pryzmat po prostu rozdziela różne długości fali na różne kolory. So all taste, all rasa is there within our consciousness. Wszystkie smaki, wszystkie
wszystkie rasy są już tam w naszej świadomości. So we cannot rid ourselves of taste, Nie możemy uwolnić się od tego smaku, nor of desire. ani od pragnienia. But what we can do is engage taste, engage desire in Krishna. Ale to, co możemy zrobić, to zaangażować smak, pragnienie, służbę dla Krishna. So in the beginning, Vaidhi Bhakti stage, and then we perform devotional service according to rules and regulations. Więc na początku etapu Vaidhi Bhakti my pełnimy służbę oddania poprzez różne zasady. As if, Prabhupada even says, as if under military discipline. Jak Prabhupada mówi, jak gdyby pod rygorem wojskowym. But this Vaidhi Bhakti should mature into Raga Bhakti, Ale to Vaidhi Bhakti powinno dojrzeć w Raga Bhakti, which is devotional service with attraction, które jest służbą oddania razem z atrakcją, with taste, z smakiem, with positive desire. z pozytywnym pragnieniem. Yes. So this is actually why, of all the processes in Bhakti Yoga, the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra is foremost. Dlatego też we wszystkich procesach Bhakti Yogi intonowanie Mahamantry Hare Krishna jest najwyższym. Because it is the Hare Krishna Maha Mantra which unlocks transcendental taste and unlocks spiritual desire. Dlatego, że właśnie ta Mahamantra odblokowuje duchowy smak i duchowe pragnienie. Which connects our consciousness with the Akila Rasa, the complete taste. Naszą świadomość jak Akila Rasa, czyli z czystym smakiem. And so then it becomes possible to overcome materialistic taste and materialistic desire. Wtedy staje się możliwe pokonanie materialistycznego smaku i pragnień. Because that is, in any case, only partial. Dlatego, że tak czy inaczej jest to tylko częściowe. Materialistic desire, materialistic taste means only the false promise of happiness. Materialistyczne smaki i pragnienia są jedynie obietnicą prawdziwego szczęścia. There's only enough there to attract us. To jedyną rzeczą, która tam jest, to siła, która nas przyciąga. But it does not fulfill us. Ale nie spełnia nas. And this is how we become conditioned. I dlatego w ten właśnie sposób zostajemy uwarunkowani. You see, this is the meaning of delusion. I to jest znaczenie zwiedzenia. That in our spiritually weak condition, we listen to the false promise of Maya. Że w stanie duchowej słabości słuchamy fałszywych obietnic Maji. And we come under her control. I wchodzimy pod jej kontrolę. This Russian scientist Ivan Pavlov, Rosyjski naukowiec Iwan Pawłów he is said to have discovered the conditioned reflex. twierdził, że odkrył ten uwarunkowany odruch. So this is a very good lesson for us. Odruch warunkowy. It shows, Dla nas to jest bardzo dobra lekcja. it shows us what Maya is. I pokazuje nam, czym jest Maja. That he conditioned some dogs by whenever he brought them food, a bell would ring. Więc on szkolił, czy uwarunkował pewne psy w ten sposób, że kiedy miały dosyć pożywienia, to on dzwonił dzwonkiem. So when the dogs' little brains, Więc w tych małych psich muszkach they quickly associated bell with food. psy bardzo szybko połączyły razem dzwonek i pożywienie. Bell was the promise that food is coming. Więc dzwonek był obietnicą tego, że zbliża się pożywienie. Then he stopped bringing the food. Więc przestał przynosić pożywienie. Still he rang the bell. Ale ciągle dzwonił dzwonkiem. So when hearing that sound, dogs were drooling. Więc nawet słysząc ten dźwięk, psy wydzielały ślinę. So this means they associated that sound with eating. To znaczy, że jakby połączyły w swoim umyśle ten dźwięk z jedzeniem. But of course then there was nothing to eat. A oczywiście nie było nic do jedzenia. But still they were all worked up as if they were going to eat. Ale wszystko działało w nich tak, jakby miały zaraz jeść. And this is what Maya does to us. I to jest to, co Maja robi z nami. In Gita the term nibadnati is used, which means conditioning. W Gicie użyto terminu nibadnati, znaczy uwarunkowanie. Maya is promising, here, you'll enjoy. Maja tutaj obiecuje, że tak, będziesz się cieszył. And we become all excited. I my ekscytujemy się tym. Yes, now I'll be happy. Tak, teraz będę szczęśliwy. We become attached to these
things that Maya is revealing by her Przywiązujemy energy. się do tego, co Maja objawia nam. These tanmatras or sense objects. Przywiązujemy się do tych tanmatras, czyli z obiektów zmysłu. And we work very hard to attain them. Bardzo ciężko pracujemy, aby je osiągnąć. But there is actually no happiness. Ale w tym wszystkim nie ma szczęścia. The promise is not fulfilled. Obietnica nie została spełniona. And that is because we have also allowed ourselves to become like these less intelligent dogs. Ponieważ pozwalamy sobie działać tak jak te mniej inteligentne psy. Therefore, Gita uses the word mudha and vimudha, Dlatego też Bhagavad Gita wykorzystuje stwierdzenia mudha i vimudha. which means foolish like an animal, To znaczy głupi jak zwierzę. easily tricked. Łatwo oszukany. Prabhupada also gives the example of the ass, Prabhupada również daje przykład osła, which allows itself to be worked all day, carrying heavy loads, który pozwala na to, aby ktoś wykorzystywał go i zmuszał do pracy, nosząc ciężary przez cały dzień. for for a handful of grass at the end of the day. Za garść trawy. Or also the other example involving ass is sex, when the male goes to the female for sex and she kicks him in the face. Przykładem związanym z osłem jest to, że kiedy osioł samiec idzie do samicy, to aby nie dostać seks, musi samica kopie go po twarzy. So in other words, we see in this material world, this promise of happiness actually results in disappointment. Widzimy, że w tym materialnym świecie ta obietnica szczęścia przynosi jedynie rozczarowanie. But we are conditioned. Ale jesteśmy uwarunkowani. It means whenever Maya calls, we come. Czyli znaczy to, że jakkolwiek Maja nas nie woła, my przychodzimy. Once in the very early days, matchless gifts, Srila Prabhupada was giving a lecture. We wczesnych latach Śrila Prabhupada dawał wykład w sklepie z podarunkami. And an ice cream truck, it came down the street. I jechała ciężarówka z lodami przez ulicę. And you have them here in Poland too, and you know that they always play there's this music. Wiemy o tym, że te ciężarówki z lodami, one tak grają taki sygnał dźwiękowy, taką melodyjką grają. So this one also, playing some recorded music. Ta ciężarówka również odtwarzała jakąś nagraną muzykę. And of course the kids come running out of their homes I oczywiście z domu dzieciaki wybiegły. with their pennies in their hands to get some ice cream. Jakimiś drobnymi, aby kupić lody. So Prabhupada, as he was lecturing, such a truck came, the music was heard. Więc kiedy ta ciężarówka przyjechała, odgrała melodyjkę, Prabhupada dawał wtedy wykład. And Srila Prabhupada said, "Just see, this is Maya, and she's calling, please come and enjoy me. Please come and enjoy me." Srila Prabhupada zastawał, mówiąc, że zobaczcie, to jest Maja, która idzie tutaj i woła, chodź, ciesz się. And the living entities come running, A żywe istoty biegną do nich. but there's no enjoyment. Ale tam nie ma cieszenia się. In the end, only birth, death, disease, old age. A na końcu jest tylko narodziny, starość, choroby i śmierć. Of course, someone may argue, no, there's some sensual tingling. Oczywiście też można argumentować, no ale tam jest pewne zmysłowe zawirowanie. But at what price? Ale za jaką cenę? You see? To experience this sensual tingling, you have to accept this gross material body. Aby poczuć to zmysłowe łaskotanie, trzeba dostać to materialne ciało. Which is a dirty, diseased, risen thing. Który jest brudnym, chorującym rzeczą. Which grows old and dies. Które starzeje się i umiera. And even before death is subject to so many miseries. I nawet przed śmiercią podlega tylu nieszczęściom. So many imperfections. Tylu niedoskonałościom. So many problems. Tylu problemów. And so for that you get a little, once in a while, some, a few seconds of electric tingling on the ends of your nerves. I przyjmujemy to dla kilku sekund przyjemności, które sprowadza się do gry elektryczności, impulsów elektrycznych gdzieś na końcach nerwów. Yeah, so only one who's very spiritually weak and very less intelligent will accept such a deal, so to speak. Tylko ktoś, kto jest naprawdę duchowo słaby, przyjmie
tego rodzaju umowę. Like Srila Prabhupada gives the example of foolish child. Więc Prabhupada dawał tutaj przykład głupiego dziecka. Foolish child may have found somewhere 10,000 zloty note. Więc dziecko mogło gdzieś 10,000 złotych. See, and is keeping it in the hand. I trzymać je w ręku. And so you want to get this 10,000 zloties away from the child. Więc jak chcecie zabrać ten banknot z ręki dziecka, so you just dangle in front of the child a little piece of candy. Więc kusisz dziecko pokazując mu ręku jakiś kawałek czy jakiegoś cukierka. That's worth 2 cents or whatever it is in Polish. 2 grosze. Grosze, yeah. 2 grosze candy. And you say to the child, I'll give you this and you give me that piece of paper. Więc mówisz do dziecka, ja dam ci tego cukierka, a ty dasz mi ten kawałek papieru. Paper doesn't taste nice. Papier nie smakuje dobrze. The child will even bite on the 10,000. It's not nice. Dziecko może zasmakować tego banknotu i tam na końcu stwierdzić, że nie jest zbyt smaczny. But this is nice. Ale to jest smaczne. No? And child will very happily give you the 10,000 zlotys and take the little candy. Dziecko bardzo chętnie zamieni ten banknot o wysokim nominale na cukierkę. So, at that stage the child has no idea what is artha, what is real value. A na tym etapie dziecko nie ma pojęcia, czym jest artha, czyli wartość prawdziwa. So in the Vedic scriptures, God consciousness is called paramartha, the supreme value of life. W buddyjskiej nauce świadomość Boga nazywa się paramartha, czyli najwyższym wartością w życiu. And those who are mudha, those who are foolish, like animals, they're unable to understand this paramartha. Ci, którzy są głupi i mudha, głupi jak zwierzęta, nie potrafią zrozumieć tego paramartha. And so they're then cheated by Maya. Dlatego są oszukiwani przez Maję. Yes. So again we come back to this point. Spiritual life, Krishna consciousness, all genuine forms of yoga, then they're focused on the mind. Znowu wracamy do tego punktu, że świadomość Kryszny i inne prawdziwe ścieżki jogi, wszystkie skupiają się na umyśle. On purifying the mind. Na oczyszczaniu umysłu. Retraining the mind. Przeszkoleniu ponownym umysłu. To awaken the real desire of the mind. Aby obudzić prawdziwe pragnienia umysłu. And the real taste of the mind. Prawdziwy smak umysłu. Which is spiritual. Który jest duchowy. Okay, I'm going to quit here. Tutaj zakończę. Are there any questions? Czy są jakieś pytania? Yes. There's only you. Nobody else is there. Jaką rolę Maharaj widzi zastosowanie wyobraźni i faktionu? Can you see and you can use the imagination, utilize it in our development of our Krishna consciousness? Is there any use for that? Yes, this is what Srila Prabhupada called philosophical speculation. Tak, to jest coś, co Śla Prabhupada nazywał filozoficzną spekulacją. It's imagination guided by Shastra. Jest to wyobraźnia kierowana przez siastry. Or guided by Guru Shastra Sadhu, guided by spiritual authority. Kierowana przez autorytet Guru Shastra Sadhu. Prabhupada gave this very nice example, very simple, Prabhupada dał to bardzo dobry i prosty przykład. drinking water. Picie wody. Krishna says in Gita, Rasoham apsu kaunteya, I am taste of water. Krishna mówi Prabhupada, picie rasoham apsu kaunteya, ja jestem smakiem wody. So Srila Prabhupada said, when we drink water, Prabhupada mówi, kiedy pijemy wodę, we should imagine how this taste is Krishna. musimy wyobrażać sobie, w jaki sposób Krishna jest smakiem wody. So this is a very simple example. Jest to bardzo prosty przykład. Similarly, we have these works of art. Tutaj mamy te dzieła sztuki. So there are devotee artists, Są artyści wielbiciele, and they use their imagination więc oni wykorzystują swoją wyobraźnię, to transpose the descriptions aby przenieść opisy of Sri Krishna and his lila Krishna i jego rozrywek into the form of paintings. do postaci obrazu. So this is
proper use of imagination. Jest to właściwe wykorzystanie wyobraźni. But Srila Prabhupada said, when we allow our imagination to become haphazard, haphazard means without, just chaotic, wild. Ale jeżeli my pozwolimy naszej wyobraźni być przełomną czy chaotyczną, You see, not properly directed, czyli niewłaściwie ukierunkowaną, then that he called this mental speculation, to nazwał spekulacją umysłową. and that is forbidden. To jest zakazane. So philosophical speculation is guided by our philosophy. Spekulacja filozoficzna kierowana jest poprzez naszą filozofię. And mental speculation is just the mind going here and there. A spekulacja umysłowa to po prostu umysł, który biega tu lub tam. W którym momencie Mayavadi popełniają błąd w zastosowaniu. At point do the Mayavadis make this mistake in using it? Now, for example, they say that you can imagine any form as God. Na przykład oni mówią, że możesz wyobrazić sobie jakąkolwiek formę dla Boga. Vivekananda had this famous slogan, Yatamat Tatapat, which means any opinion that is a path, means a path, a spiritual path. Vivekananda zwykle że jakakolwiek opinia już sama w sobie jest drogą. So my opinion is that God is Goddess Kali or Ganesh Moja opinia jest ta, że Bogiem jest bogini Kali albo Ganesh or Adolf Hitler albo Adolf Hitler, or anything. cokolwiek innego. So Tatapat, that is a path. Więc więc to jest ścieżka, Follow that path podążaj tę ścieżkę and you will become perfect. i stajesz się doskonały. I mentioned Adolf Hitler because Prabhupada said during the Second World War in India, there was a man who actually began to worship Adolf Hitler. Mówiłem Adolfa Hitlera, bo Prabhupada powiedział, że w Indiach był człowiek, który rzeczywiście czcił Adolfa Hitlera. He was an Indian businessman. On był biznesmenem indyjskim. And some or other, the fact that this war was going on was very good for his business, some economic thing. Ekonomiczna sytuacja spowodowana wojną dobrze wpływała na jego interes. So he began to do puja. He had some picture or I don't know, maybe even a murti of Adolf Hitler. And he was doing everyday puja because it was good for his business. So for the Mayavadis, then that is a bona fide path. And also they interpret the Shastra any way they like. Like where Krishna says, there is no truth higher than me.